kochani, witamy na kanale Adriano Vlogs. Dzisiaj jesteśmy dla Was w piekarni, która nazywa się Bread & Spread. Jest to piekarnia rzemieślnicza, która ma już w Krakowie 3 lokalizacje. W ciągu właściwie roku zrobili się aż 3 miejsc i postanowiłam sprawdzić dla Was, co tutaj mają i czy warto tutaj spróbować właśnie chleba i różnych wypieków. Mamy też dzisiaj dla Was niespodziankę, ponieważ właściciele tej piekarni zgodzili się opowiedzieć nam, skąd właściwie pomysł na założenie piekarni i jak wygląda właściwie praca i organizacja pracy w takiej piekarni. Chodźmy zobaczyć. Tutaj panie są lepsze, bardziej doświadczone. Cześć, opowiemy Wam dzisiaj o naszej piekarni rzemieślniczej. Powiemy Wam, jakie chleby robimy, dlaczego robimy chleby bez dopalaczy, dlaczego nasze produkty nie zawierają żadnych składników, że tak powiem, niezgodnych z naturą, dlaczego do naszych drożdżówek używamy 82% masła, a nie margaryny i dlaczego nasz chleb to tylko woda, mąka i sól. Tak, to jest mała dziewczyna Wiola, ja mam na imię Szymon. Od ponad roku wspólnie prowadzimy piekarnię rzemieślniczą. Sama idea powstania piekarni przyszła od Wioli. W czasach pandemii Wiola musiała zawiesić swoją działalność cateringową i powoli w jej głowie wykluwał się nowy pomysł. Tym pomysłem była właśnie piekarnia i zaprosiła mnie w pewnym momencie do tego projektu. Projekt bardzo mi się spodobał, przede wszystkim dlatego, że sami wiemy, jak bardzo ważne jest to, co wkładamy do swojego żołądka, czym się żywimy. I z założenia stwierdziliśmy, że ta piekarnia będzie produkowała rzeczy, które będą po prostu wysokiej jakości i będą zaspokajały potrzeby lokalnej społeczności. Świadomej lokalnej społeczności, bo przychodzą do nas osoby świadome, osoby takie, które dbają o to, co jedzą, dbają o pochodzenie produktów, a my dbamy o pochodzenie naszych produktów. I teraz to, co my robimy, nie? To tak naprawdę produkujemy chleby pszenne, żytnie, pszenno-żytnie, które tylko są z mąki, chleba i soli. Prowadzimy wspaniałe zakwasy, nasi piekarze prowadzą wspaniałe zakwasy. Nasze chleby pszenne to nie tylko chleb czysty, ale z różnymi dodatkami. Jak to się wszystko stało? 2 osoby z ponad dekadę pracujące w korporacji postanawiają zaangażować się w biznes, którego w ogóle nie znają i w ogóle go nie znaliśmy. Po roku myślę, że możemy nie nazywać się laikami, ale już coś wiemy. No i metodą prób i błędów dochodziliśmy do naszego produktu. Nasze chleby próbne robiliśmy ponad miesiąc, metodą prób i błędów oczywiście. No i naszym zdaniem powstał wspaniały chleb, od którego obydwoje jesteśmy uzależnieni i też widzimy, że nasi klienci są od niego uzależnieni, wracają do nas. Oczywiście zdarzają się wpadki, ale to myślę, że w każdej gdzieś tam piekarni piekarz ma gorszy dzień. Tak jest. Dokładnie. Ja zawsze mówię, że zakwas jest jak nastolatka, bardzo grymaśny i kapryśny. Robimy nasze drożdżówki, tak jak mówiłam, tylko z dodatkiem masła, fajne produkty, z takich sezonowych owoców, produktów. No i co dalej? Zbudowaliśmy też fajny zespół, który się fajnie dogaduje. Jest to ciekawy klimat, jakby ktoś chciał spróbować kiedykolwiek tutaj pracy u nas, to zapraszamy. Tak. Nawet jakbyś chciał tylko taki mały trening przebyć. Cześć, jak widzicie, skorzystałam z propozycji Wioli i zostałam tutaj sprzedawcą dzisiaj. Okej, jak możecie zobaczyć, tutaj mamy różne chleby, takie bardziej tradycyjne, pszenne, pszenno-żytnie, a tutaj są takie bardziej wymyślne, coś ciekawego, oryginalnego, czyli na przykład pomidor oliwka. Mamy tutaj chleb z mango i chia, coś zupełnie niespotykanego. No i mój ulubieniec, czyli jalapeno cheddar, czyli chleb, w którym czujecie trochę nutkę pikantności, super rzecz. Tutaj macie bułeczki, bardzo fajne, świeże, różnego typu. Kanapki już się trochę wyprzedały, chyba wszyscy byli bardzo głodni dzisiaj. I mamy tutaj takie ala pizzerki, oni to nazywają, to jest bruschetta właściwie, cebularz, jest coś ala focaccia
Jest coś, co nazywają zboczek, czyli właśnie ta bruschetta z boczkiem. No a tutaj wszystkie słodkości. Drożdżówki, widzę, że mają tutaj amerykanki, czyli takie jagodzianki trochę oszukane z borówką amerykańską, ale pyszne. I kilka rodzajów właśnie tych słodkich bułeczek. Nie widzę cynamonek, które zawsze kupuję i bardzo mi pasują. No i są też właśnie te takie chlebki, czy właściwie ciasta z foremki. Jest tutaj śliwka, owoce leśne. Bodajże mają też marchewkowe i bananowe. Tak, tutaj jest to bananowe. No i są też takie typowe słodkości, czyli bezy, kokosanki. A do tego wszystkiego mamy też różne soki i właśnie te spready, czyli te pasty domowe robione i którymi możecie sobie posmarować chleb. Bread and spread, sama nazwa, to jest chleb i smarowidło, więc oprócz tej gamy różnej chlebów, drożdżówek, mamy do zaoferowania pasty, które sami produkujemy. To są pasty bez konserwantów, z bardzo krótką datą przydatności, bez żadnych spulchniaczy, bez żadnych wypełniaczy, więc no, to jest też coś, na czym nas zależy. Sami ocenicie. Tak, sami ocenicie. Coś jeszcze chcemy powiedzieć? Nie, no, zapraszamy do nas. Mamy 3 lokalizacje. Aha, właśnie, to jest I ważne. jedna główna lokalizacja jest tutaj, to jest Hub Mogilska. produkcyjny. Tutaj wszystko wypiekamy, tu dbamy o to, żeby ta jakość była taka sama. Tu wyprodukowany produkt jest rozwożony na Banacha, tam mamy piekarnię, Banacha... Górka Narodowa. Tak, i drugi punkt to jest Mikołajska 9. Przy rynku i Mikołajska trochę skupia się na tym, nazwaliśmy to trochę bread and sandwiches. Dlaczego? Dlatego, że jakby sama lokalizacja nie sprzyja sprzedaży wielkiej ilości chlebów, ale dostarcza tym naszym klientom, głównie turystom, ale nie tylko, fajne kanapki, bo z naszego chleba i z naszych pas produkujemy kanapki i jeśli ktoś przebiega przez rynek i potrzebuje się zjeść coś wartościowego, to zapraszamy na Mikołajską. No i tyle. Dziękujemy Dzięki i zapraszamy. Okej, przejdźmy więc do sprawdzenia, jak te pyszności tak naprawdę smakują, czy to są faktycznie takie pyszności. Przygotowałam dla Was kilka produktów, właściwie 3. Jeden słodki, czyli jedną z drożdżówek, jeden chleb i jedną taką właśnie słoną przekąskę. Zacznijmy od tej słonej przekąski, to jest bruschetta, czyli są tutaj pomidory, jest oliwka, jest ser żółty. Spróbujmy. Wezmę sobie taki kawałek ze środka. Ok. Pomidory są świeże. Smakuje jak we Włoszech. Nie jest to taka typowa bruschetta, którą robicie sobie na bagietce. Jest to taka wariacja na ten temat, ale bardzo świeża, fajna i ma to sens, ponieważ mamy tu faktycznie pomidory. Czuję też chyba czosnek. Oczywiście samo ciasto jest bardzo świeże i bardzo fajne. Zobaczmy, jak wygląda ta drożdżówka. To jest drożdżówka ze śliwkami i bodajże cynamonem. Jest też na niej fajna kruszonka. Te śliwki są pokrojone dość tak grubo, takie ćwiartki bodajże. Widać, że to są śliwki, a nie jakiś dżem. No i mamy pyszne ciasto z dobrą kruszonką i żywą właściwie śliwkę, która po prostu była tutaj położona i zapieczona. Smakuje to świetnie, jest bardzo świeże, nie jest przesłodzone. Ta śliwka jest kwaskowa, więc jeśli lubicie takie przekąski, które są słodkie, ale nie do końca przesłodzone, to jest dla Was dobre. No i mamy jeden chleb, czyli jalapeno i cheddar. Sam chleb, sam w sobie, widać, że jest taki cięższy, to nie jest ten taki lekki, napompowany chlebek, tylko jest to coś takiego cięższego, fajnie wypieczonego. Widać, że jest to na zakwasie i mamy tutaj faktycznie stopiony ser, prawdopodobnie jest to ten cheddar i mamy kawałki jalapeno. Spróbujmy, jak to smakuje. Musicie wiedzieć, że ja nigdy nie jem chleba bez dodatków, dla mnie to jest sucha buła, ale ten jest przepyszny, nawet bez dodatków, bo to jalapeno i ten cheddar robią tutaj całą robotę.
Oczywiście są one sporo wyższe niż w takich piekarniach sieciowych i oczywiście w supermarketach, no ale prawdopodobnie są one podobne do innych piekarni rzemieślniczych, czyli właśnie podobnych do tej, którą tutaj dzisiaj sprawdzamy dla Was. Natomiast no, dla niektórych te ceny mogą być troszeczkę zaporowe, ponieważ jeśli byśmy chcieli kupować codziennie chleb dla kilkuosobowej rodziny, która tego chleba je sporo, mogłoby to być dość dużo. Jeśli chodzi o ceny, to taka drożdżóweczka kosztuje 9 zł i wszystkie te słodkie drożdżówki są mniej więcej w tej cenie. Ta przekąska kosztuje 10 zł i można się tym najeść, można to traktować jak lunch, więc nie jest źle. A połówka tego chleba kosztowała 9, czyli cały taki chlebek kosztuje 18. To jest chyba najdroższy chlebek, jaki mają. Ta cała reszta jest trochę tańsza, ale wszystkie mniej więcej tak kilkanaście złotych. No natomiast ta cena odzwierciedla jakość, więc warto jak najbardziej tego spróbować. Musiałam o tym wspomnieć oczywiście, natomiast no, jak najbardziej jest to odzwierciedlone w jakości tych produktów. Podsumowując, jako najlepsze strony tej piekarni mamy przede wszystkim jakość produktów, które, tak jak słyszeliście, są robione z najlepszych składników, są robione na miejscu. Taki chleb podobno 20 godzin trwa przygotowanie go, bo musi fermentować, leżakować. Nie znam się dokładnie na technologii, ale tyle to zajmuje, właśnie przygotowanie takiego chleba. Składniki są super. Druga rzecz, smak. Smak jest niepowtarzalny, to jest mój ulubiony chleb. Nigdy takiego pysznego nie jadłam i po prostu jestem od niego uzależniona. Też te słodkie przekąski są bardzo dobre i właściwie wszystko, czego tu próbowałam, jest dobre. Nawet ta kawa jest też dobrej jakości i pyszna, więc dla smaku bardzo, bardzo, bardzo polecam. Trzeci bardzo dobry punkt tej piekarni, czy dobra strona, to jest bardzo miła atmosfera tutaj i wszystkie panie, które pracują we wszystkich lokalizacjach, które udało nam się odwiedzić, są bardzo miłe, są bardzo kompetentne i po prostu aż miło wrócić i porozmawiać z nimi. Naprawdę to jest wielki, wielki plus. Jeśli chodzi o minusy, myślę, że dla niektórych minusem będzie oczywiście cena, to o czym wspomniałam, natomiast też to, że chleb nie jest krojony na kromki czy na kawałki. Oni to tłumaczą tym, że taki chleb w całości zachowuje świeżość, natomiast no, wiele osób jest leniwa, nie ma dobrych noży, więc wolałabym mieć to pokrojone. Ja też sobie nie wyobrażam krojenia tego dla większej ilości osób. Dla siebie przyzwyczaiłam się i kroję, szczerze mówiąc, ale chyba jednak chciałabym mieć tą opcję, że jest faktycznie krojony. Jeszcze jedna fajna rzecz, która tutaj jest, to ten branding. Wszystko jest spójne, opakowania, logo, reklamy, więc to też jest takie estetyczne i to też daje takie fajne uczucie, że jesteśmy w takim miejscu trochę premium. Ogólnie, pomimo tych dwóch małych minusów, które wspomniałam, oczywiście daję tej piekarni 10 punktów, ponieważ jest to aktualnie moja ulubiona piekarnia i jeśli znacie lepszą w Krakowie albo nawet w Polsce, to dajcie nam znać. To wszystko na dzisiaj. Mamy nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. Nie zapomnijcie polubić i zasubskrybować nasz kanał. A my teraz zamierzamy zrelaksować się z naszą kawą i może zjeść śniadanie. Do zobaczenia!